Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Ewston, Leader i Shirt Vogo. Linki w opisie. No i dziś jesteśmy w zapasowej lokalizacji, czyli małe, ciche na polanie. A to dlatego, że do Zakopanego to są już takie korki, że stąd można jechać i godzinę. Idę się przywitać z Beniaminem, jak zwykle z koszulką od eShirt.pl i zaprezentować dywaniki od Vogo. Witam, Beniaminie. Witaj Michał. Nie 100 lat, ale żeśmy się dość chwilę nie widzieli. Witaj. Zobaczymy, co to ma za auto. Chyba ta sama jednostka napędowa, co w Lexusie. A dzisiaj też mamy szczególny odcinek, bo jak wiecie, ja się ubezpieczam od lat u Beniamina i Beniamin ubezpiecza wielu Zakopane testerów. Jakie praktyki stosują ubezpieczalnie, jakie leasingi, jakie są zagrożenia, o czym trzeba wiedzieć. No to myślę, że to są cenne tematy, które poza motoryzacją w wydaniu Toyoty dzisiaj podejmiemy. Czemu nie przyjechał elektrykiem? No to już się dopytamy Beniamina na pokładzie. Co mamy za koła? 225, 65, 19 z przodu. Z tyłu zapewne to samo. No auto już na pierwszy rzut oka większe niż Niro, czyli drugi samochód Beniamina, jak i nasz samochód. No zobaczymy jaki wynik dzisiaj dowiezie do Skawiny, jaki wynik dowiezie potem wracając tutaj na te 900 metrów nad poziom morza. Przypominam, Skawina to jest 200, a tutaj mamy 900. No i popatrzcie, jaki piękny widok na Kasprowy na 12. Ja już jestem ustawiony tak jak lubię. Idziemy zobaczyć, ile miejsca jest z tyłu, gdy siedzę sam za sobą. Dzisiaj zimno, w środku miło, cieplutko wieje, pomimo tego, że silnik teraz nie pracuje. No i zobaczymy, jak to wygląda z tyłu. Z tyłu mamy niecałe dwie pięści wolnej przestrzeni, czyli tutaj jakoś w tym kierunku nie ma za dużo miejsca. Natomiast ile jest nad głową? No nad głową jest zdecydowanie więcej. No i teraz pomierzymy bagażnik w RAV4. Jak to tu wygląda? Tutaj mamy jakieś niecałe 100 cm. Potem między nadkolami to mamy różne wartości, bo tu różnie te nadkola są zrobione. W tym miejscu to jest 100, nawet 16, ale tutaj na końcu zwęża się do 100 cm. A do półeczki tutaj mamy niecałe 50. A, jeszcze pod tym wszystkim mamy koło zapasowe. Jaki prześwit ma to auto? Bardzo różny, bo tu jest 28 cm do progu, ale tam pod spodem zostaje centymetrów już tylko jakieś 19. Franka zapewne nie ma, bo hybrydy raczej franków nie miały niestety. No tak to wygląda. Mamy tutaj klasyczną jednostkę hybrydową. To jest 2,5 litra benzyna plus silnik elektryczny. Dobrze mówię? Tak jest. 222 konie, napęd na 4 koła. Tak to wygląda. A to, że tu jest napęd elektryczny, to widzicie po tych pomarańczowych przewodach. 539 km, trasa z Kołobrzegu, 5,4 przy takim kolosie. No zdecydowanie ciekawy pojazd. Pokazuje nam teraz 622 km zasięgu. No i zegary pokasowane, że mamy napęd hybrydowy, no to widać tutaj. Z przodu mamy napęd albo elektryczny, albo spalinowy, a z tyłu, z tego co wiem, to chyba tylko elektryczny, tak? Tylko elektryczny, tak. Tak to działa. Startujemy. Punkt 13. No i co on nam tu wymyślił? Wymyślił nam objazdy jakieś, bo 102 km i godzinę 51 i że będziemy na 14:52. Z ciekawostek mamy jeszcze podgrzewaną drucikami przednią szybę, co chyba było w Arii, z tego co pamiętam. Czyli elektroniczne lusterko. Mamy widok z kamery, nie rażą nas, choćby auta za nami. Fajny patent. Albo gdy mamy zapakowane po dach, no to w ogóle cokolwiek widzimy. I co my tu mamy wewnątrz? No da się tu włożyć taką 1,5-litrową butelkę. Zobaczymy, czy wejdzie też do schowka. Do schowka też wejdzie, także mamy schowek taki nie największy, no powiedziałbym, że średni. Tu taka półeczka, tu ładowarka indukcyjna, tu jakieś dwa schowki na jakieś gadżety. Całkiem pokaźny schowek pod spodem z 2 razy USB standardowym. Tu mamy kolejny standardowe, czyli typ A USB, gniazdo zapalniczki. Kamery 360, kierownica jak to kierownica w takich autach. Aktywny tempomat zapewne jest. Tak jest. Jest grzana kierownica, grzane fotele, wentylowane fotele, pełna elektryka. A ile takie cudo kosztuje, to za chwilę popytamy Beniamina. No i cóż, środek sezonu, mamy teraz przełom lipca, sierpnia, a w okolicach stolicy Tatr rozkopane i rozryte i remontowane wszystkie możliwe drogi, jakie tutaj są. Więc stąd do Zakopanego można jechać na przykład 10 km w godzinę. No niestety mam wrażenie, że to przed wyborami muszą po prostu wszystko zrobić, co jest do zrobienia, czego przez ostatnie lata nikt nie zrobił. No cóż, taki mamy klimat.
Dzisiaj troszkę na tym filmie sobie pomarudzimy, no bo niestety ja uważam, albo stety, że absurdy tego świata trzeba piętnować i troszkę i dzisiaj się tym zajmiemy. Dobrze, że coś się dzieje, dobrze, że remontują, no szkoda, że wybierają najgorszy możliwy moment. My tutaj pojedziemy przez centrum Poronina, czyli w prawo, czyli prosto. Dlaczego dzisiaj nie jedziemy Twoim elektrykiem, tylko jedziemy Twoją hybrydą i dlaczego po 1,5 roku to auto ma najechane 8000 km? Jak to się stało? I ile masz przejechane w Twoim drugim samochodzie, bo drugim jest elektryk? To tak mówiąc i zaczynając od początku, elektryk jest od 1 października 2021 roku i elektryk na dzień dzisiejszy ma zrobione prawie 49 000 kilometrów, 30 w ciągu roku, teraz ciutkę mniej. Ta hybryda przez rok czasu ją odebrałem na początku lutego 22, czyli, więc ona ma teraz prawie te 1,5 roku, ma 8400 prawie, 8390 na tą chwilę. A to tylko w pierwszym roku zrobiło to 3000 km, tylko jak pojechałem na przegląd. Czyli elektryk zrobił 30, a hybryda zrobiła 3. 3 przez cały rok, to prawda, przeważnie cały czas w garażu stała. No tak to było w 2021 roku, że nie było tych samochodów, żadnych nie było. Czekało się bardzo, bardzo długo na jakiekolwiek auto, a niestety koniec roku był bardzo szybki. Potrzebowałem robić koszty w firmie, jak to większość osób, więc co było wolnego, to się znalazło i to tak było naprawdę... Czyli taki trochę przypadek. Trochę jak u Marcina, który jechał z nami Lexusem, też przez przypadek kupił tą hybrydę. No ale wynik z tego jest końcowy taki, że generalnie na co dzień wolisz chyba jeździć elektrykiem, patrząc na przebiegi. Tak jest, elektryk jeździ cały czas, no hybryda teraz w tym roku troszeczkę już więcej, no bo 3000 to było mało, no to teraz przez te pół roku niecałe zrobiła 5000, nie? To troszkę polepszyło się. Troszkę się polepszyło, ale myślę, że to głównie z powodu zmian cen prądu na szybkich ładowarkach, nie? Czy źle strzelam? Tak jest, bardzo dobrze. Jeśli jeździ się w trasy, teoretycznie ja tam fachowcem za bardzo nie jestem, tak jak niektórzy, na przykład Ty, Michał, więc teoretycznie ceny prądu na tych szybkich stacjach są wyższe. No jak się nie chcesz doktoryzować, nie masz abonamentów, rabatów, czegoś tam, jeździsz sporadycznie, no to faktycznie myślę, że hybrydem na dzień dzisiejszy wyjdzie Ci taniej na trasę, to fakt. Nie? Albo podobnie, albo taniej. Tutaj to auto dużo osobiście to mi nie paliło, nie pali. Najniższe moje zużycie, bo każdy wiadomo inaczej potrafi jeździć, to było 3,9, ale 8 też potrafi wziąć. Wszystko zależy od szybkości jazdy, tak? Czyli takie te 5,5 to jest takie realne średnie zużycie jak najbardziej, tak? Bardzo realne, to jest bardzo realne zużycie. No to łatwo licząc 5,5 razy tam 6 coś tam, no to masz 30 parę złotych za 100 km. Niro ile Ci tak średnio zużywa, jak nim jeździsz wokół komina? Ja też nie jeżdżę przesadnie oszczędnie, jeżdżę po prostu normalnie, no to tak latem zgadzam się, że tam wyjdzie mi tam około 12-13, ale większość jest tak średnia około 14 kWh, no zimą to 18-20 też będzie. No, czyli tam licząc, żebyś w trasie zużył raczej bliżej 20, no bo w trasie to Niro tak zużywa, czyli licząc tak na szybko, jeśli miałbyś się ładować średnio po jakieś 2,5 zł, myślę, że tyle by było średnio do uzyskania bez żadnych abonamentów, przy zużyciu 20, no to masz 50 zł, no to tutaj kurczę, w ten sposób, jeśli jedziesz długą trasę i większość prądu nie wywieziesz z domu i nie załadujesz z fotowoltaiki, no to już hybryda ma szansę wygrać, a poza tym myślę, że no jednak RAV4 jest troszkę większy, ma bagażnik i łatwiej się zapakować na taki wyjazd wakacyjny, bo ja dzisiaj Beniamina to z wakacji wyrwałem, także to moja wina. Tak, jechaliśmy teoretycznie w 5 osób, po drodze musiałem jeszcze do Wrocławia zawitać, bagaży było naprawdę mnóstwo pod sam dach i niestety do Niro bym się nie zapakował jak bym chciał, chyba tylko z przyczepką, nie było takiej możliwości, więc stąd hybryda pojechała sobie w trasę. No jest to zapewne jakieś tam rozwiązanie, zazwyczaj w domu jest więcej niż jeden samochód i myślę, że taka hybryda, w której właśnie po raz pierwszy po nie wiem ilu tam kilometrach, po 14 kilometrach pierwszy raz na momencie usłyszałem silnik, no jak się go włączy, to słychać go. Tak. I to jest ten ból hybrydy. Natomiast do tej pory jechało się jak elektrykiem i głównie na prądzie. No to taka hybryda myślę, że jest dobrym dopełnieniem domowego parku maszynowego.
Nie wiem, jak Ty na to się zapatrujesz. Czy planujesz jakieś zmiany w swoim parku maszynowym, czy zostajesz na tej wersji hybryda plus elektryk? To znaczy na tą chwilę ta hybryda jeszcze jest w leasingu, jeszcze ponad pół roku. Leasing był na 2 lata, więc on się skończy. No potem coś tam będziemy na pewno zmieniać. Do elektryka aktualnie prawie po 2 latach, no jeszcze nie minęło 2, bo do października jeszcze zostało 3 miesiące, niecałe 2 miesiące. Dopiero teraz mi się udało uzyskać dofinansowanie. No też nie bez przygód z tego, co ja pamiętam. Tak jest, więc teoretycznie teraz 2 lata musi jeszcze być, tak? No bo to 2 lata od momentu podpisania umowy z Narodowym Funduszem jest. No, Beniamin generalnie zmienia auta częściej niż ja, bo ja to jak jakieś auto mi się spodoba, nic się z nim nie dzieje, to potrafię 8 lat jeździć jednym autem, a Ty to raczej 2-3 lata i wymieniałeś. No, zdarzało się, że i 4 samochody w ciągu roku, bo coś tam nie pasowało, ale to tak było kiedyś. Teraz już troszeczkę tak człowiek się stopuje i przyzwyczaja. No, myślę, że to bardzo fajne auto. Ja tutaj po pierwszych kilometrach czuję dość dużo komfortu. Na razie podoba mi się, że nie słychać praktycznie tego silnika spalinowego, ale jak już go było słychać, to niestety było głośniej niż w Lexusie. I tutaj potwierdza się to, co Marcin mówił, że jak hybryda, to najlepiej w Lexusie, no ale Ty potrzebowałeś czegoś większego, czegoś z większym kufrem, no i stąd wybór padł na RAV4, a poza tym, tak jak mówiłeś, no wyborów wtedy nie było, nie? Nie było, jak szukałem samochodów, no to tych samochodów naprawdę było bardzo mało i co tylko się zdarzyło. Aktualnie jak byłem w salonie pytać się, żeby cokolwiek już było, no to pani nam zaoferowała właśnie, że ostatnie 5 RAV4 płynie już też do Polski. Płynie i powiedziała, że są tylko jakiś kolor srebrny, czarny i kilka tam, dwa jeszcze inne chyba, czy 3 inne. No to tak padło, że w takim razie bierzemy ten srebrny. Na drugi dzień chciałem to jeszcze zmienić. Mówię, no to może jednak ten czarny, bo tak ładnie wyglądał. No ale jak na drugi dzień już byłem tam uzupełnić dokumenty, to pani już mówi, że niestety wczoraj było 5 samochodów, dziś już nie ma żadnego, więc został srebrny. I nie narzekam, bo aż tak bardzo się nie brudzi ten srebrny, nie widać tego brudu. Zdecydowanie praktyczny kolor też lubiłem z tego powodu. Srebrne samochody. My tu za chwilę będziemy dojeżdżać, tu już widzicie korek, który stoi na Zakopane, a my będziemy objeżdżać takimi bocznymi dróżkami Nowy Targ, to i przy okazji będziecie mieli okazję troszkę tych dróżek z nami pooglądać. Dobra, czyli znamy historię zakupu tejże hybrydy. Powiedz mi, po tych 1,5 roku kupiłbyś jeszcze raz taką RAV4? Jesteś zadowolony generalnie z tego modelu? Jak Ci się nim jeździ? Znaczy sama jazda jest przyjemna w RAV4. Czego mi tu brakuje? To na pewno brakuje wyciszenia. Jeżeli przekraczamy, załóżmy, te 120 km na godzinę, RAV4 nie jest aż tak bardzo fajnie upływowa i niestety ten wiatr słychać. Mówią, że auto Highlander, jeśli chodzi o Toyotę, tak, jest dużo lepiej wyciszony i bardziej opływowy niż RAV4 i przyznam, chyba im rację, bo tutaj jednak powyżej 120 to już słychać ten opór wiatru z każdej strony. Największy minus to wyciszenie, a największy plus? Na pewno niskie spalanie, dobrze trzyma się to auto drogi. Tutaj nie mogą narzekać pod tym kątem, tak? I odpowiednie gabaryty, bagażnik trochę większy, a potrzeby czasami są. Czyli dzisiaj skręcamy jeszcze inaczej, tak? Jeszcze nie jechałem. Przed fabryką w lewo i za chwilę w prawo. Już szaflary główne po drugiej stronie. Tutaj niestety asfalt zwinęli, ale tu za kawałek rozwinęli. I na takich dziurach całkiem fajnie się to zachowuje. Nie wiem, jak Twoje są wrażenia, ale według mnie przyzwoicie to jeździ po takich dziurawych drogach. Nie jest źle, to prawda, ale gdyby był jeszcze większy rozstaw osi, pewnie byłoby jeszcze bardziej komfortowo. Natomiast ja zdecydowanie na plus. Już wiem, czemu się nie jedzie tak, jak się dawniej jeździło, bo tu już nie ma przejazdu, którym zawsze jeździłem. Tu już jest peron, szaflary. Dobra, wracając do naszego drugiego głównego tematu, to chciałem dzisiaj porozmawiać z Tobą o ubezpieczeniach i trochę przestrzec Was wszystkich, drodzy widzowie, przed praktykami leasingów, bo ja jestem najlepszym przykładem, a Ty już w ogóle zjadłeś zęby na tym, w jaki sposób leasingi chcą wziąć za ubezpieczenie czasem drugie tyle pieniędzy i w jaki sposób chcą zablokować użytkowników przed ubezpieczeniami, choćby u Ciebie, które są korzystniejsze, w lepszej cenie, bardziej dobrane do potrzeb.
No jest to temat, myślę, że bardzo gorący, bo niestety praktyki są tutaj bardzo niefajne. Ja tam myślę, że za kilka lat skończy się takimiś procesami i będą kary płacić te leasingi za takie zapisy niezgodne z prawem. No ale na razie jest jak jest i możemy Was tylko przestrzegać. Przykład choćby mojego kolegi, który ostatnio chciał się ubezpieczyć i okazało się, że co? Że 14 dni przed końcem ubezpieczenia to już jest za późno. U mnie to było tak, że nawet 30 dni przed końcem ubezpieczenia to jest za późno, żeby leasing się zgodził na ubezpieczenie zewnętrzne. Więc to jest jeden temat, który na pewno jest tutaj niefajny. Ale jest jeszcze inny. Opowiadałeś mi kiedyś o jakiejś prowizji, która ma wzrosnąć, jeśli zrobisz swoje ubezpieczenie, tak? Też się spotkałeś z czymś takim? Tak, leasingi też stosują różnego rodzaju tego typu praktyki, czyli w momencie, kiedy zrobi się ubezpieczenie swoje gdzie indziej, no to zmieniają warunki umowy leasingowej i podnoszą o prowizję samego leasingu. Dla mnie to też jest w ogóle całkowicie niepojętne. Ja zazwyczaj uważam, każdy, kto będzie brał leasing, i tu też bym do tego zachęcał, targować się przed podpisaniem umowy. Uważam, że leasingi wystarczająco z nas zdzierają tej kasy w formie tych kredytów, więc oni już dużo zarobią. I to trzeba wynegocjować z leasingiem przed przystąpieniem jeszcze do umowy na początku, żeby po pierwsze odstąpili ewentualnie od swoich ubezpieczeń, bo można naprawdę dużo tańsze mieć ubezpieczenie. W niektórych przypadkach o to, co robimy, no to tak jak mówiłeś, tu na przykładzie Twojego kolegi, to jest dwukrotnie. Cena czasami leasing 6 tysięcy da się zrobić za 3. Dokładnie takie samo ubezpieczenie, więc różnice są kolosalne. Kiedy się nie da, to o to się nie da, ale w większości przypadków leasingi po prostu zdzierają, oszukują. No niestety trzeba to jasno powiedzieć, że to są bardzo niefajne praktyki. Ja rozumiem, że ceny czasem mogą się różnić, natomiast jeśli leasingodawcy proponują nam składkę 2 razy większą, a jeśli się na to nie chcemy zgodzić, zrobić ubezpieczenie choćby u Ciebie, to mamy po pierwsze zapłacić jakąś karę umowną za ubezpieczenie zewnętrzne, po drugie nam się mają pogorszyć warunki leasingu, po trzecie chcą, żebyśmy na przykład wystąpili z tym tematem 30 dni przed końcem ubezpieczenia, a większość ofert da się zrobić 31 dni przed końcem, no to mamy de facto na to 1 dzień. No nie każdy w tym jednym konkretnym dniu będzie w stanie ogarnąć to wszystko. No, robią bardzo pod górkę takim osobom jak Ty. No a ja uważam, że kto jak kto, ale mali przedsiębiorcy tu w ubezpieczeniach robią najlepszą robotę. No bo kto jak kto, no Ty nie jesteś tam kimś, kto ma tylko wykonać jakieś tam zadania, które zostały mu przydzielone, tylko chcesz jak najbardziej tym klientom pomóc. I myślę, że tutaj też warto zaapelować o takie uczciwe zachowania klientów, bo wiem, jak to wygląda. Czasem pracujesz cały dzień nad dobrymi ofertami, a koniec końców leasing nagle jak się zorientuje, że ktoś już się na niego obraził, no to zaczyna nagle w cudowny sposób chcieć ubezpieczyć auto dużo taniej, a żeruje na tym, że ma w umowie jakieś kary umowne. No kurczę, nie tak to powinno wyglądać i oczywiście, że są uczciwi klienci, którzy potem mówią, teraz to, że tak powiem, chcieliście mnie tutaj zrobić na szaro, to ja tu choćbyście zrobili najlepszą ofertę, to do Was nie pójdę i myślę, że tak trzeba się zachowywać. No natomiast wiadomo, różnie to wygląda. Praktyki są bardzo, bardzo niefajne, ciężko pracują na swoje pieniądze i warto by było je tak sensownie wydawać. Za chwilę będziemy tutaj skręcać w prawo na Pyzówkę, a popatrzcie, jak pięknie Tatry wyszły po lewej. No i moje pytanie jest takie, jeśli ubezpieczamy auta, pełne pakiety i tym podobne, to zazwyczaj są to nowe auta. Jak są to nowe auta, no to zazwyczaj to są leasingi. Więc kurczę, jak to zrobić, żeby wspierać takich ludzi jak Ty, którzy bardzo fajne ubezpieczenia w bardzo sensownych cenach robią, a niekoniecznie duże korporacje, które dbają, mam wrażenie, tylko o swój interes. I tutaj mamy 2 przykłady klientów, takich, którzy, nie powiem, może powiem to prosto z mostu, wykorzystują Cię tylko i takich, którzy dbają o to, żeby takie firmy jak Twoja przetrwały i miały się dobrze, bo to jest jedyna szansa, czyli wolny rynek i małe firmy, które są w stanie namieszać, tak jak Tesla namieszała w świecie aut, reszta tylko chciała nam podnosić ceny i opłaty za przeglądy, a tu się nagle okazuje, że można nie mieć przeglądów, może nie być jakichś wygórowanych cen i może być fajny produkt. I Beniamin jest dla mnie takim przykładem choćby takiej Tesli, czyli małej firmy, która potrafi dużo więcej niż ci duzi, bo i dużo bardziej zależy takim małym firmom na kliencie niż tym dużym.
Jeśli wiesz, o co mi chodzi, to opowiedz przykład klienta, który zachował się zdecydowanie fair i myślę, że tacy klienci są w stanie troszkę dobrego zrobić w tym takim dzisiaj nastawionym jedynie na zysk świecie. Pierwsza oferta, jaką dostał klient z leasingu, potem do tego, co my przygotowaliśmy dla klienta, to była różnica 2000 zł na całym pakiecie. Wasza oferta była 2000 niższa, tak? 2000 niższa niż leasingowa i dokładnie te same parametry, ba nawet bym powiedział, że trochę lepsza, bo dołożyliśmy lepszy asystans, nielimitowany na terytorium Polski, a tam niestety było tylko 150 km, więc różnica była na asystancie. Nie każdemu zależy na tym, ale jednak 2000 zł jeszcze było w kieszeni. Po jakimś czasie wysłaliśmy oczywiście to do klienta. Klient wysłał do leasingu i leasing nagle w cudowny sposób okazało się, że tak, bo oni mówią, że się nie da. Że się już nic nie da, że do ostatnia już się nic prawo nie da. W prawo. I później leasing w cudowny sposób, tak jak mówię, nagle o 1800 zł, coś się udało załatwić, będzie Pan miał o 1800 zł taniej. To i tak jeszcze o 200 zł prowadziliśmy, mówiąc krótko, tak? Ale leasing wtedy powiedział do klienta, że tak, ale musi Pan jeszcze 350 zł zapłacić. To nie kara się nazywa, tylko za opłatę, za ubezpieczenie zewnętrzne. To tak to ładnie nazywają. Więc teoretycznie dla klienta 150 zł jest już w plecy. I czy mu się to opłaca? Klient powiedział wtedy, bardzo fajnie się zachował, naprawdę świetnie. Opowiedział, że oszukujecie mnie i nie będzie dalej ich tam niejako dofinansowywał. I powiedział, że niech będzie nawet i 500 zł wyższa składka, on i tak u nich już nie weźmie, tak? To jest taki fajny przykład. Oczywiście nie każdy tak postępuje, bo niektórzy chcą wynegocjować jak najniższą wartość. Jednak tutaj ten pan się naprawdę zachował świetnie. Mój apel jest taki, nie dajcie sprzedać się za 100 czy 150 zł, bo jeśli ktoś od początku nie zachowuje się fair, a potem chce na końcu za wszelką cenę coś ugrać i nagle cud się dzieje i już się nagle da zrobić ofertę, która jest jak najbardziej rynkowa, a na początku się nie da, to nie można wspierać takich inicjatyw, bo gdy będziemy wspierać takie działania, to będzie tak wyglądało, że ludzie, którzy nie bardzo się interesują tematem, będą płacić za ubezpieczenia nawet 2 razy tyle, niż powinni płacić, nie? A do tego niekoniecznie będą mieli to wszystko dobrane do swoich potrzeb, bo tu też jest ważna rzecz, żeby takie ubezpieczenie było uszyte na miarę, nie? I to jest ważne. Ja mieszkam w miejscu, gdzie na przykład bardzo często sypią takimi kamyczkami, i u mnie te szyby zdarza się, że się wybiją, więc dla mnie bardzo ważne jest ubezpieczenie szyb, a tam generalnie te takie wielkie korporacje to nawet się tym nie zająkną, że jest taka opcja. To jest o tyle fajne ubezpieczenie, że tam, to może Ty powiedz, bo normalnie jak zrobimy szybę z autokasko, to możemy stracić część zniżek, jest kłopot, nie? Tak, teoretycznie można dokupić sobie, nie w każdym towarzystwie, ale w niektórych można dokupić tak zwaną ochronę zniżki do OC czy do autokasko i to wprawdzie zadziała, ale będzie działać tylko i wyłącznie w tym jednym towarzystwie, w tym, w którym mamy wykupione tą ochronę zniżki. Czyli jesteśmy wtedy przywiązani do tego jednego towarzystwa, załóżmy przez jakiś okres, od kilku lat nawet, tak? Bo co roku mogą być gdzie indziej wyższe te ubezpieczenia z tego tytułu, że mieliśmy szkodę. Tutaj ta ochrona zniżki działa w ten sposób, że jest szansa, że jednak będzie ta składka niższa. Ja preferuję osobiście, żeby jednak dokupywać ten pakiet szybowy. Generuje to jakieś koszty, choć nie są to może takie duże koszty. W swoim Niro, niestety też zmieniłem szybę, bo mi kamień uderzył spod ciężarówki i też zastanawiałem się, czy zmienić to z pakietu szybowego, czy z autokasko. Wybrałem tu pakiet szybowy, to tak samo jest pełna gwarancja, 5-letnia na wykonaną usługę. Szyba jest tych samych parametrów. Różnica polega tylko na tym, że znaczek już nie jest Kia, a pisze na przykład Nordglass bądź jakakolwiek inna firma, więc to taka jest tylko różnica. Wszystko inne jest dokładnie na tych samych parametrach, więc uznałem, że szkoda mi przez ileś lat kolejnych mieć tą widoczną szkodę i płacić wyższe składki za ubezpieczenie, dlatego wybrałem pakiet szybowy, wiem, że to się przydaje, a mam klientów takich, którzy czasami mają 2-3 razy takie szkody szybowe w ciągu roku. Tu jedziemy prosto, tylko bardzo powoli, bo to jest bardzo wąska droga. Tam jakbyśmy w lewo pojechali, to tam można stać 15 minut. Natomiast tutaj jest taki tajny skrót.
A reasumując, no, ubezpieczenie szyb to jest jakby osobne ubezpieczenie i ono sobie żyje swoim życiem, nie ma wpływu na nasze zniżki OC/AC. Tak to chyba jest, nie? Tak jest, tak jest. To jest całkowicie osobne, można to wykorzystywać. Jedynie co, jest tu ograniczenie kwotowe, załóżmy do 5000 zł, w zależności w którym towarzystwie, w niektórych można i wyższe, więc jak ta suma zostanie wykorzystana, no to już niestety nic więcej się nie zrobi, no to wtedy pozostaje tylko wymiana z AC, nie? Jesteśmy z powrotem na Zakopiance, jak widzicie przed nami już korek na Zakopane w Klikuszowej. Ja bym chciał dzisiejszym odcinkiem troszkę pomóc Beniaminowi, bo Beniamin tutaj wspiera od jakiegoś czasu kanał Na Prąd po Polsce. Chciałbym, żeby miał Beniamin mniej pracy, więcej zadowolonych klientów, a mniej klientów, którzy no, de facto wykorzystują tylko uczciwość Beniamina, bo Beniamin robi bardzo uczciwe oferty, do potem dalszych negocjacji z mniej uczciwymi, wielkimi korporacjami. Tego na pewno nie róbcie, no bo czemu robić człowiekowi, który szczerze chce każdemu pomóc, pod górkę? Jakie pytanko mi się jeszcze urodziło? Jak zrobić, żeby jak najsprawniej przejść ten proces zmiany ubezpieczyciela? Jak to zrobić? Kiedy to trzeba zacząć robić? Powiedzmy, no mam auto gdzieś tam ubezpieczone w leasingu czy nie w leasingu i kiedy zająć się tematem, jakie dane do Ciebie przysłać? O, może tak, kiedy zająć się tematem, to będzie pierwsze pytanie, a drugie pytanie, jakie dane do Ciebie przysłać, żeby to wszystko sprawnie zrealizować? Znaczy ja proponuję pierwsze co, jeżeli już mamy leasing i nie wynegocjowaliśmy wcześniej o tych warunków, o odstąpieniu leasingu od tak zwanej kary, to żeby pierwsze co się zorientować, na ile dni wcześniej trzeba taką ofertę przedstawić do leasingu, ubezpieczenia zewnętrznego, czy to będzie na 14 dni, czy na miesiąc wcześniej, bo leasingi, mówię, no różno te praktyki stosują. Oczywiście nie wszystkie, bo w niektórych fajnie się zachowują i się zdarza, że nawet do ostatniego dnia można sobie zmienić, aczkolwiek to jest rzadkość, to jest po prostu rzadkość. A co tak naprawdę ja potrzebuję? No my potrzebujemy dane leasingodawcy, dane leasingobiorcy. Jeżeli będzie to na osobę, na małą firmę, jednoosobową działalność, to tak naprawdę potrzeba nam kilka podstawowych danych. NIP-REGON firmy, tej jednoosobowej działalności, dane typowe właściciela, czyli imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres. To jest wymagane i to będzie w późniejszym, to są dane użytkownika i tak samo to są dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym. Niektórzy się boją podawać tego typu danych, ale te dane ogólnie to nie są dane wrażliwe dokładnie, bo w każdym dowodzie rejestracyjnym, który ktoś ma i sprzedajemy samochód, to te dane i tak są wydawane. Daną taką ważną, przed czym można byłoby się bać, to jest pisanie na umowach kupna-sprzedaży, danych dowodów osobistych, tak? Numerów. To są dane po prostu bardzo wrażliwe i na to trzeba uważać. Czyli Ty nie potrzebujesz numeru dowodu? Nie, mi żaden numer dowodu osobistego nie jest potrzebny. Potrzebne są typowo dane użytkownika. Dane użytkownika to jest zawsze imię, nazwisko, PESEL i dokładny adres, chyba że auto jest wciągnięte nie na jednoosobową działalność, ani nie na osobę prywatną, tylko na jakąś spółkę. No to wtedy wówczas dane spółki, NIP-REGON i to wystarczy. Czyli w ten sposób. A jeśli ktoś jest prywatnym użytkownikiem, prywatnie ma auto? Dokładnie o te dane, co masz w dowodzie rejestracyjnym. Czyli dane auta, jak auto jest zarejestrowane w Polsce, to tak naprawdę ja nie potrzebuję wiele, wystarczy mi numer rejestracyjny. Ja sobie wszystkie dane z CEPiK-u ściągnę i PESEL, sam PESEL, tak? I po PESEL-u też wszystkie dane właściciela sobie danego auta ściągnę, więc to są dwie dane, które są wymagane i potrzebne. No i aktualny przebieg, jaki jest, no bo to też jest ważne. O, jedzie jakaś karetka, może zejdziemy na chwilkę na bok. Tak. Przepuścimy. Ewentualnie wersja wyposażenia, żebyśmy mniej więcej coś wyszukali, jakąś wartość. No i na tyle, co ktoś sobie życzy tą wartość, bo zawsze widełki są jakieś od do. Każdy chce mieć inną wartość ubezpieczenia, więc no tutaj coś, żebyśmy odzorowali. Niektórzy też, tak jeszcze tu wracając do tych kontrofert,
no to mówią, że a ja mam coś tańsze. No może mają coś tańszego, ale to zależy też od zakresu. Bo jak każdy wie, w ubezpieczeniach autokasko zakresy są strasznie różne. Może być udział własny, mogą być częściozamienne, może być zniesiona amortyzacja, może być stała wartość, może być zmienna wartość pojazdu, więc tych różnych odnóg, jeśli chodzi o autokasko, jest bardzo dużo. Fajnie, jeżeli ktoś nam przykładowo podeśle również tą ofertę, to my wtedy zobaczymy, jakie tam były parametry i my odwzorujemy dokładnie te same parametry w różnych naszych ofertach i wtedy klient sobie wybierze, co dla niego będzie korzystniejsze, tak? Ale żeby mieć metodę porównania danych parametrów, jeśli chodzi o autokasko, no bo to jest jednak ważne. No zdecydowanie, dobrze. Czyli jak mamy auto w leasingu, to pierwsze co robimy, to orientujemy się, ile dni przed końcem aktualnej polisy leasing sobie wymaga zajęcia się tematem, że tak powiem. Jeśli mamy auto prywatne, to ile Ty dni potrzebujesz wcześniej, żeby do Ciebie się zgłosić, no żebyś miał czas na sprawdzenie wszystkich tych opcji? Tak naprawdę to im ktoś zrobi to szybciej, to jest lepiej, no bo u nas czasami mamy w kolejce tych do przeliczenia ofert i jest czasami bardzo dużo tego, tym bardziej, że też no ja działam na lokalnym rynku, tam gdzie mieszkam i też klientów jest cała masa, więc po prostu im szybciej, tym lepiej, tak? A my już tu hierarchię jakąś postaramy się zrobić tak, żeby zdążyć i żeby każdy był zadowolony, żebyśmy coś znaleźli. Tak dla przykładu ale powiem... no wiem, że tam nie da się też za szybko, nie? Bo tu jest jakiś taki kłopot, że... Tak. Tak naprawdę jest? nie wszystkie towarzystwa pozwolą nam z ofertą wystąpić wcześniej, aniżeli te 30 dni, więc niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, jeśli mamy to przeliczyć w każdym towarzystwie i wszędzie sprawdzić wszystko dokładnie, no to te 30 dni to jest minimum albo maksimum, żeby wcześniej przygotować daną ofertę. Niektóre towarzystwa pozwalają i na 2 miesiące wcześniej zrobić ofertę, więc można o takie coś spróbować, ale no nie każde towarzystwo się na to zgadza. Więc... To tak, żeby widzowie zapamiętali, co miesiąc wcześniej to będzie taki optymalny moment? I będzie super. Pierwsze co proponuję się tylko dopytać w leasingu, czy możemy, na ile dni wcześniej i jak ktoś zadzwoni nawet z tygodniowym wcześniej wyprzedzeniem, no to zdążymy na pewno. Dobra. Czyli nawet tydzień wcześniej Wy zdążycie, tylko trzeba sprawdzić, czy leasing to przełknie, ale optymalnie zająć się tematem miesiąc wcześniej. O, może tak. I byłoby najlepiej, naprawdę. Tak by było zdecydowanie najlepiej. Jakie dane mniej więcej są potrzebne, to już wiemy. Kiedy się zająć tematem, to wiemy. No a teraz troszkę może takich szczegółów, bo jeśli chodzi o wartość samochodu, to wiem, że tutaj różne też są niuanse w ubezpieczeniach. Można mieć tą wartość stałą, zmienną, ona może być w pierwszym roku. Właśnie podpowiedz mi, bo już sam nie do końca pamiętam, raz mi to tłumaczyłeś, ale jakiś czas temu. No zazwyczaj leasingi, jeśli chodzi o leasingowane auta, jeżeli są to nowe auta, zazwyczaj wymagają leasingi, aby przez pierwsze pół roku była stała wartość pojazdu. I tak naprawdę stałej wartości pojazdu nie da się zrobić na pół roku. Ona po prostu albo jest w tej polisie i jest na cały rok, albo jej nie ma. Więc tak naprawdę w pierwszym roku ten taki bzdurny przepis utrzymanie stałej wartości na pół roku przez ubezpieczyciela w leasingu to nie istnieje. Zawsze jest rok czasu. Można to też fajnie i skrzętnie obejść, bo wszystkie parametry, które potrzebuje leasing, nawet przy nowym samochodzie, to jest tak naprawdę nieredukcyjna suma ubezpieczenia po szkodzie. I to musi być w każdym roku, jeśli chodzi o leasing, musi to być po prostu, stałej sumy już nie musi być. Możemy ją obejść dokładając na przykład dodatkowe ubezpieczenie GAP i wtedy mamy utrzymaną stałą wartość pojazdu przez ileś lat, 3, 5 nawet lat, daną wartość fakturową, nie? Na przykład będzie cały czas ta sama wartość. Wtedy oszczędzamy na ubezpieczeniu autokasko, bo możemy robić co roku ze zmienną wartością i czasami są to różnice bardzo duże, a GAP jest to tak naprawdę forma opłaty jednorazowej bądź corocznej do wyboru i przez załóżmy 5 lat mamy
tą samą wartość pojazdu. Przykład, no nie wiem, niech to będzie jakieś auto do wartości uzupełnienia gapu 150 tysięcy i niech tam składka za autoubezpieczenie wyjdzie nam 4000 zł. To tak naprawdę jak to podzielimy na 5 lat, no to jest po 800 zł, a ubezpieczenia czasami autokasko ze stałą sumą ubezpieczenia mogą być nawet o 2000 droższe, więc bardziej się opłaca ten gap. bardziej się opłaca gap. Gap jest tak naprawdę... A to jest tylko dla nowych aut, tak? Czy jak? Nie, może być dla nowych i dla używanych do 6 roku eksploatacji. Czyli tak naprawdę jak ktoś ma jeszcze 5-letni samochód, to jeszcze może sobie wykupić taki gap na kolejne 5 lat i w rzeczywistości mieć wartość tą, którą zawarł jako auto używane, tak? To wtedy... Czyli w momencie zawarcia określana jest wartość i przez na przykład 5 lat ta wartość jest będzie w cały czas przypadku taka jakiegoś sama. tam kradzieży czy szkody całkowitej będzie utrzymana ta wartość, tak? Tak jest. Autokasko nam wypłaci tą różnicę tyle, co będzie w ubezpieczeniu, a gap dopłaca różnicę jeśli to było nowe auto, to do wartości fakturowej, a jeżeli auto było używane, to do wartości tej, w którą pierwszą zawarliśmy ubezpieczenie AC na jakąś sumę, tak? Czyli jak robiliśmy to w 5 roku, no to w 5 roku auto nowe było warte na przykład 200, w 5 roku było warte 150, to potem przez kolejne 5 lat mamy 150 wartość samochodu w przypadku jakichś takich czarnego scenariusza. Dobra, to powiedzieliśmy już o szybach, powiedzieliśmy o gapie. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć, przychodząc ubezpieczać, no, głównie samochód, bo dzisiaj motoryzacyjny temat. Ja proponuję też wszystkim, żeby nie oszczędzali na asystansie. Asystans według mnie w ubezpieczeniu jest bardzo ważny. To prawda, że posiadając nowy samochód, mamy asystans gwarancyjny. Cokolwiek nam się przydarzy w tym aucie na terytorium czy Polski, czy Europy, asystans gwarancyjny w zasadzie działa w ten sposób, że powinni nam pomóc, tak? Ale tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Asystans gwarancyjny będzie działał w momencie, kiedy przydarzy się jakaś awaria samochodu z winy producenta. Jeżeli sami sobie coś zrobimy, będzie wypadek, bądź nie wiem, urwiemy koło na jakiejś dziurze, bądź nawet kapcia złapiemy i nie będziemy mogli poradzić sobie z odkręceniem i zmianą koła, no to wówczas asystans gwarancyjny zazwyczaj już nie działa wtedy i trzeba się ratować na własny sposób. No i tutaj przychodzi nam z pomocą asystans, który jest dołożony do polisy. Dla niektórych ważne, dla niektórych nie. Ja uważam, że to jest naprawdę ważne, bo to czasami jest 100-200 zł kosztuje w skali roku. Dużo, niedużo, w zależności kto jaki asystans duży chce, ale można korzystać cały rok. No, wszystko zależy kto ile chce spokoju sobie kupić, nie? Dokładnie. Tak bym to może skwitował, bo tutaj też każdy jest inny, ma inne potrzeby, inaczej jeździ, inne przypadki mu się zdarzają i różne doświadczenia. A my zjechaliśmy właśnie do Chabówki, mamy na razie 3,5 litra na 100 zużycie, a przejechaliśmy 44 km. Ja będę się pomału przygotowywał z sonometrem na poziom głośności w tunelu. Nie wiem, coś jeszcze chciałbyś dodać? Coś jeszcze warto widzom przekazać? Ja tylko jedynie mogę prosić czasami o cierpliwość, żeby się uzbroić w cierpliwość, bo niektórzy, no, jak dzwonią, no, każdy chciałby, wiadomo, na zaraz mieć odpowiedź. No, czasami nie jest to wykonalne i realne, żeby było w ciągu godziny, więc no, im szybciej coś będziemy starali się, no to na pewno my będziemy mieli troszkę więcej czasu, żeby coś przygotować, o coś mądrego, czasami wywalczyć jakieś zniżki. No, zdarzają się sytuacje czasami, że trwa to troszeczkę dłużej niż chcemy, ale no nie wszystko jest też zależne od nas. Towarzystwo ubezpieczeniowe zazwyczaj szybko starają się udzielić jakiejś zniżki. Gorzej jest, jeśli wysyłamy gdzieś jakieś dane i gdzieś jakiś leasing coś blokuje, to czasami to trwa i 2 dni, i 3 dni. Z jednym panem też mieliśmy taki malutki przebój. Leasing się nie zgadzał na nic, pod górkę cały czas robił, decyzji nie chciał wydać. No, w końcu się udało, trwało to jednak 2 dni. Już auto było ubezpieczone, bo musiało być ubezpieczone, ale jednak wyprostowanie tych różnych potem parametrów leasingowych, no niestety to troszeczkę trwa. No,
drodzy widzowie, miejcie świadomość, że jak ktoś chce zrobić ubezpieczenie fajne i wysprawdzać większość towarzystw, no to wszystko jest masa pracy, nie? No ja mam aktualnie w innym towarzystwie OC, w innym AC. No, różne rzeczy da się zrobić, no ale to generalnie dzięki temu manewrowi w tym roku zaoszczędziłem chyba z 500 zł. No to kurczę, jeśli by nie Beniamin, tylko ktoś, kto robi to tak szablonowo, no to 5 stówek byłbym w plecy, a 5 stówek to jest na przykład miły weekend z rodziną, nie? Tak, no nie każde ubezpieczenie da się może też zrobić czasami bardzo tanio, ale im mniejszy zakres, im tańsze ubezpieczenie, tym te różnice pewnie też będą troszeczkę niższe, im mniejsze pole manewru jest, no ale my staramy się jeszcze poza tym, żeby zrobić coś dobrze i tanio, to staramy się doradzić, nie? Żeby ktoś dokładnie wiedział dokładnie co ma. Poza tym ja wszystkim klientom swoim mówię, gdyby się przydarzyła jakakolwiek szkoda, kiedykolwiek, to pierwszy telefon, który mają wykonać, to niech wykonają do nas. Będziemy pomagać, załatwić te wszystkie sprawy i podpowiemy, jak zgłosić czasami szkodę. No to jest to najlepsze, tak? Żeby w pośpiechu czegoś się nie robić, bo coś zgłosimy, potem coś będziemy chcieli zmienić, no i już będzie rozbieżność czasami słów, no i będą problemy potem z tym związane. No dokładnie. Czasami ja to akurat z innej branży kojarzę takie ubezpieczenia, gdzie dokładnie to samo wydarzenie faktyczne, które no, można nagrać i przedstawić, można opowiedzieć w 10 różnych sposobów i nagle się okazuje, że to jest zupełnie co innego dla ubezpieczyciela. Choć to było dokładnie to samo zdarzenie, obiektywnie patrząc i każde 10 osób by powiedziało, że to dokładnie to samo się stało, ale jak się to powie tak, to już jest dobrze, jak się to powie tak, to jest już niedobrze. Więc cenna uwaga i cenna prośba, jeśli macie jakieś tukolwiek wątpliwości, coś się złego stało, to dzwońcie do Beniamina i on już Wam powie, jak bezstresowo przejść ten proces. No bo to jest zawsze jakiś stres, takie wydarzenia, ale dzięki ubezpieczeniu może być troszkę mniejszy i troszkę mniejszy dzięki takim ludziom jak Beniamin, no, którzy z sercem podchodzą do klientów. Natomiast bardzo bym chciał, żeby tu dzisiaj wybrzmiało, żeby tego dobrego serca Beniamina nie wykorzystywać w sposób tylko taki, żeby uzyskać coś u wielkich korporacji, no bo w ten sposób szkodzimy, a nie pomagamy. Nie dość, że Tobie, no to i ogółowi, no bo uczymy te wielkie korporacje, że mogą się zachowywać nieuczciwie i nic się nie stało. A według mnie no, nie powinno się tak postępować. Jeśli ktoś się zachowuje nieuczciwie, nie w porządku, no to powinien ponieść tego konsekwencje, a nie potem udawać, że wszystko było w porządku, nie? I mamy na tempomacie 100 na godzinę. I oscylujemy w okolicach 70 dB. Natomiast jest tu ogólnie, w sumie nie wiadomo nawet co tu słychać. Tu nie ma jakiegoś takiego wyraźnego hałasu. To jest taki komplet kół, wiatru. Nie jest na pewno to uciążliwe. Natomiast troszkę brakuje jednak tu wyciszenia. To zdecydowanie widać na pokładzie RAV4. I tutaj, jeśli by była analogiczna konstrukcja Lexusa w podobnej cenie, to ja bym chyba poszedł do Lexusa. Jedziemy sobie tu na Android Auto, ja się tu troszkę bawię. Jak widzicie, troszkę to laguje. Mógłby ten system działać szybciej. No, fajnie, że jest, natomiast nie jest najwyższych lotów. Wykończenie, bo tak czasami widzowie proszą, żeby posprawdzać. Ja tam aut nie macam, ale jak ktoś mnie prosi, to mogę to zrobić. Nie jest źle, natomiast no tutaj już niżej, no to mamy generalnie twardy plastik. Jak oceniasz rynek ubezpieczeń? Czy dzisiaj mamy tanie ubezpieczenia, drogie ubezpieczenia? Jak to widzisz? Masz jakieś przecieki? Tak jest, coś tam już, coś wiemy, ale na dzień dzisiejszy, no to można powiedzieć, że te ubezpieczenia są relatywnie, nie są jeszcze drogie. Jeśli chodzi na przykład samo o cenę, to są różnice naprawdę fajne, bo robi się czasami i za 200 zł ubezpieczenie OC, więc tutaj no nie ma z tym większego problemu, ale z tego, co nam już wszyscy zapowiadają i co towarzystwa zaczynają robić, to niestety ubezpieczenie pójdą do góry i to na pewno pójdą, a już na pewno pójdą od nowego roku. Na początku tego roku, 23, jedno z towarzystw podniosło składki około 13%.
ale po 2 tygodniach obniżyło do 1% czasami, bądź wróciło do tych starych stawek, które mieli. Z tego tytułu, że największy ubezpieczyciel na terytorium Polski obniżyło składki, poszło troszeczkę w dół, jednak z tego co orientujemy się, to te składki na pewno się zmienią i to pewnie będzie szybciej niż nam się wydaje. Wybory tuż, więc pewnie po wyborach bądź od nowego roku, z tego co niektórzy nam dyrektorzy mówią, może nawet skoczyć i o 25% składki do góry, więc będą rosły na pewno. No dobrze, to kiedy można najwcześniej kupić takie ubezpieczenia, kiedy nie warto Ci głowy zawracać, jeśli chcielibyśmy się jeszcze po starych stawkach ubezpieczyć? Niektóre ubezpieczalnie potrafią wyliczyć składkę nawet 2 miesiące wcześniej, ale czy ona jest wtedy gwarantowana przez 2 miesiące, czy jak to jest? To tak naprawdę, jeżeli w niektórych towarzystwach możemy zrobić wcześniej ofertę i nawet ją i tą polisę też zrobić 2 miesiące wcześniej, 3 miesiące, tylko to już nieliczne towarzystwa pozwalają aż tak daleko do przodu wybiec z datą. Te 2 miesiące to jest bardzo realne. Można, oczywiście nie w każdym towarzystwie wyliczymy składkę, ale jak ktoś będzie zdecydowany, to można już z 2-miesięczną wypowiedzeniem sobie taką polisę zrobić, a termin płatności i tak będzie do dnia rozpoczęcia, więc nie mrozi pieniędzy, a ma już zrobioną polisę. Dobrze, bo ja chciałem tu, żeby tak powiem, pomóc widzom troszkę w zaoszczędzeniu pieniędzy, bo to też lubię robić, czyli jak komuś polisa kończy się styczeń, luty, no może marzec, to mógłby się pokusić o jakieś takie zaklepanie sobie, że tak powiem, składki nawet w grudniu, tak? Tak jest. Ale nie wszystkie będzie miał wtedy opcje, nie? Tak jest. Większość towarzystw pozwala nam zrobić ofertę na 30 dni wcześniej. Te kalkulatory są tak skonstruowane, że to zazwyczaj tak wygląda. Niektóre pozwalają 2 miesiące wcześniej, ale to już wtedy jest troszkę ograniczone, bo jeżeli mamy zrobić ofertę i wyliczyć w każdym towarzystwie dla klienta, żeby dokładnie wszystko wiedzieć, no to tak naprawdę te 30 dni no to jest taki jedyny realny termin. Realny termin. No mi się akurat nic w styczniu, w lutym nie kończy, a tak bym zaryzykował. Jeśli by była fajna oferta, to może kurczę, jeszcze w grudniu sobie zaklepać składkę. Tak, po starych stawkach. Po starych stawkach, no bo tu generalnie o to chodzi, że no, żyjemy w czasach inflacji. Taki dobry przykład ostatnio słyszałem, bo niektórzy się cieszą, że inflacja maleje, czyli taki przykład. Ktoś w ciągu roku przytył 20 kg i potem w kolejnym roku przytył 15 kg. No to czy to jest dobrze, czy to jest źle? To jest tragedia. No i też niestety można się spodziewać dzięki temu wyższych stawek za ubezpieczenie. No tak to niestety rynek działa. No, tym bardziej to warto wziąć pod uwagę, że w Polsce już niestety takie prawo od tego roku weszło, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe musi być zyskowne w danym zakresie ubezpieczenia. Czyli jeżeli w OC ma straty, w ryzyku OC, to musi zrobić wszystko, aby na koniec roku niestety tej straty w danym ryzyku nie było. I czy to będzie OC, czy będzie Autokasko, czy będzie NNW, Komisja Nadzoru Finansowego tego będzie wymagać i tego wymaga i niestety muszą te stawki pilnować. Czyli będzie coraz trudniej o takie super oferty, nie? No na pewno i na pewno to będzie bardzo zróżnicowane. Jedno towarzystwo, gdzie zyskuje dużo, będzie mogło sobie pozwolić na jakąś obniżkę, ale tam, gdzie ma straty, no niestety będzie musiało podnieść do góry. Tak coś mi się wydaje, że to będzie gorsza zmiana dla nas. Na pewno, na pewno. Bo no tak konkurencja między nimi powodowała, że czasem robili stawki pod wodą, no ale jak ktoś jest sprytny i ma sprytnego agenta, ja takiego tu właśnie w postaci Beniamina poznałem, no to mógł na tym troszkę ugrać i skorzystać. Natomiast teraz możliwości troszkę się zawężą, ale z drugiej strony będą inne. Będziemy próbować, będziemy cały czas walczyć o to, żeby było jak najniższe. No, to, co wychodzi, to jest jedno, o to, co się wynegocjuje i co jeszcze uda się wywalczyć, no to jest drugie, więc składka ostateczna to tak naprawdę to jest ta, którą ukończymy polisując jakąś ofertę. No i pierwsze przyspieszenia i kilometry za mną. Fajnie tym się jedzie, troszkę jak takim krążownikiem, natomiast przesiadając się z elektryka, to nie ma takiego odejścia jak elektryk, zdecydowanie. Natomiast z tego co pamiętamy tutaj to około 8 sekund do setki, więc biedy też nie ma. Przed nami fotoradar, więc uśmiechy, ale jedziemy przepisowe 70. No i właśnie, zerknąłem na zegar z myślą, że jadę za szybko, a okazało się, że jadę dobrze. I to jest chyba właśnie problem tego samochodu. Tutaj jest
no takie wyciszenie, że wydaje się, że się jedzie szybciej niż się jedzie naprawdę. Przynajmniej ja mam takie dzisiaj odczucia w tym pojeździe. Natomiast zdecydowanie mi się podoba, że tak z góry widzę ten świat. Auto generalnie nas tak delikatnie buja, co też daje takie poczucie komfortu. Muszę pochwalić też fotele, generalnie dość wygodne, natomiast dla mnie mają troszkę za krótkie siedzisko. A i zapomnielibyśmy jeszcze o kosztach. Ile takie auto kosztowało tam te 1,5 roku temu, bo dzisiaj to pewnie jest inaczej. Znaczy ja jak w momencie, kiedy brałem to auto, cena katalogowa była 195 000, mi się udało za 186. Na dzień dzisiejszy w tej wersji wyposażenia z lakierem Metallic, z dodatkami to jest około 235 000 na dzień dzisiejszy. No tak to wygląda, tak to się zmienia, czyli można powiedzieć, że nie straciło się na aucie. No, czyli dzisiaj ma podobną wartość i tak patrząc na to, że niektórzy mówią, że elektryki są drogie, to chyba elektryczna Kia wyszła Ci taniej, tak mi się coś wydaje. Tak jest. Kia wyszła, znaczy katalogowa była wtedy 185 000. Po wszystkich upustach w tamtym czasie miałem za 162 000 Kijankę, nie licząc jeszcze dopłaty z Narodowego Funduszu. No ale tutaj mamy troszkę większe auto, no i auto z napędem na 4 koła, więc no, gdzieś troszkę ta wyższa cena jest, no jest jakoś tam uargumentowana. Natomiast to chyba nie jest tak, że elektryki są droższe od odpowiedników spalinowych, bo jak chcemy kupić fajne spalinowe auto, to też troszkę kosztuje. I to trzeba też zapłacić, zgadza się. Żeby mieć chociaż podobną moc, tak, czy przyspieszenie, to czy spalinowy, czy elektryczny, one muszą swoje kosztować, a to są zbliżone koszty. A jak ubezpieczenie jednego, drugiego auta, no to troszeczkę większa wartość, ale jak pamiętasz, ile Cię kosztowało jedno i drugie, bo na pewno najlepsze oferty sobie znalazłeś. To tak naprawdę przy aktualnych wartościach w tym roku, co mam z ubezpieczenie, to Kia wyszła mi taniej niż Toyota. I to przy pełnym pakiecie też OC i autokasko. I o dziwo w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jak możesz nam przybliżyć te wartości i te sumy ubezpieczeń? Znaczy w moim przypadku, przy moich zniżkach w moim regionie, aktualnie w tym roku, jeśli chodzi o RAV4, cały pakiet i przy wartości tutaj 220 000 wartość auta, z dodatkami, z asystansem, z szybami, ze wszystkimi dodatkami wyszło mi 4200 w moim przypadku, a za Kię zapłaciłem 2331, też przy całym pakiecie, tam troszeczkę niższa wartość. A wartość była chyba 180 000, jak dobrze pamiętam. Jak robiłeś ubezpieczenie? No bo to się też wszystko zmienia i tutaj jak ktoś ogląda ten film za pół roku czy za rok, no to niech bierze pod uwagę czas publikacji filmu i to, że Ty to kilka miesięcy temu robiłeś, bo to wszystko jest teraz dynamiczne, zmiany na rynku postępują, gospodarka jest rozregulowana, więc dziwne rzeczy się dzieją. Co tu mamy ciekawego? Mamy tu łopatki rekuperacji, natomiast no niestety jak chciałem, żeby auto bardziej odzyskiwało, to zaczęło wyć silnikiem, czyli zaczęło hamować silnikiem, a nie wpychać prądu do akumulatora. Widocznie nie było tam już na tyle miejsca. No nie jest to elektryk. Natomiast dopóki jedziemy delikatnie, przewidywalnie i nie jedziemy pod górę, to troszkę można się poczuć jak w elektryku. No, nie ma tej mocy, nie ma tego kopnięcia, natomiast daje jakąś taką płynną jazdę. Ja tą płynną jazdę bardzo lubię i chyba już bym sobie nie wyobrażał, jak miałbym jakimś autem jeździć, choćby jako zastępczym, to no też taką hybrydę bym przełknął. Natomiast czegoś z klasycznym automatem lub manualem, to chyba bym bardzo cierpiał. Nie, tutaj tak skrzynia bezstopniowa, no to rzeczywiście to jest przyjemne, bo tu nie ma tych szarpnięć, żadnych przełożeń i to jest ten plus, jeśli chodzi o Toyotę. No może tam jak się porządnie wciśnie tak pedał do deski, mówiąc, do dechy, no to wówczas te wycie może tam być słyszane, ale szarpnięć żadnych jako szarpnięć nie ma, nie? Więc no to jest plus. No, fajne auto. I króciutkie podsumowanie naszej przygody z Toyotą RAV4. Bardzo ciekawy samochód. I jako taki drugi, nawet może mógłbym go mieć, natomiast nie jest to zdecydowanie auto dla mnie na co dzień. Jest takie za bardzo...
nie wiem, mam takie uczucie, jakbym jechał takim autem, które waży drugie tyle co Niro. Jeśli chodzi o prowadzenie, przyspieszenie, no i ja nie gustuję w tego typu pojazdach, chociaż jakąś długą trasę, jakbym miał zrobić, czemu by nie. Na pewno lubię te napędy hybrydowe, kuszą do spokojnej jazdy, odwdzięczają się wtedy cichą, płynną jazdą. No, ciekawy samochód i na rynku pierwotnym, i na rynku wtórnym. Fajnie, że mamy napęd na 4 koła. Bardzo lubię, jak w tym aucie zapala się tutaj na zegarach ikonka EV. I kurczę, ja uważam, że hybrydy generalnie robią bardzo dobrą robotę elektryką, bo jak ktoś pojeździ hybrydą i zobaczy, jak to fajnie jest, gdy świeci się to EV, to potem wielu użytkowników kieruje się ku elektrykom, bo chce cały czas mieć takie EV świecące się, nie? A tutaj niestety jest to tylko etap taki okresowy, no bo cały czas na prądzie nie da się jechać, bo akumulator jest nieduży. Natomiast fajnie, że zwalniając doładowujemy sobie akumulator, a nie ścieramy klocki hamulcowe. To jest na pewno wielki plus, no i stąd też takie niskie zużycie paliwa w tym przypadku. No zdecydowanie jedziemy dzisiaj wolniej niż choćby Lexusem, a to z uwagi, że auto jest stworzone do spokojniejszej jazdy niż tamto. Z uwagi na gorsze wyciszenie też mamy wrażenie, że jedziemy szybciej niż naprawdę jedziemy. O ubezpieczeniach może jeszcze na koniec. Jakie masz życzenia do naszych widzów, żeby łatwiej Tobie się pracowało i żeby lepsze oferty oni mogli dostawać? No to ja w 3 słowach. W 3 słowach. Czas, kiedy potrzebuję zrobić ofertę, czyli proszę o wcześniejszy kontakt, o cierpliwość odrobinę i co? No i zrobimy coś fajnego, no na pewno będzie dobrze. No zdecydowanie mamy już wiele zakopane testerów, którzy się u Ciebie ubezpieczają. Ja wszystko u Ciebie ubezpieczam i to naprawdę działa. I działa to dużo lepiej niż w tych wielkich firmach, w tych wielkich porównywarkach. No tam jesteśmy tylko takim trybikiem. Jest to na pewno bardziej miękka Toyota RAV4 niż ta, którą miałem ostatnio kilka lat temu przyjemność jeździć. Te stare Toyoty były takie za sztywne dla mnie, a tutaj nie ma tego problemu. Natomiast tamte według mnie się lepiej prowadziły. No i co my tu mamy? Mamy przejechane 100 km, mamy zużycie 3,5 litra, mamy pozostały zasięg 560 km, 19 stopni na zewnątrz. Dojechaliśmy na 14:53, czyli generalnie zgodnie z planem jechaliśmy godzinę 53. A jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Hej! I jeszcze statystyka z powrotu.